Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku, a dzisiaj pokażę Wam, jak samemu wymienić oponę w ciągniku, więc zapraszam do oglądania. No i nadszedł czas na tą oponę, bo jest strasznie łysa. Tutaj mam taką, zobaczcie, fajna oponka firmy Kleber, francuska. No i co, dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić taką oponę w traktorze. Nie jest łatwa sprawa. Jakie narzędzia potrzebujemy? Oczywiście podnośnik, takie łapki do ściągania opony, młotek, kliny. Ja sobie przygotowałem taki duży młot. Pierwsza sprawa, zostawiamy ciągnik na biegu. Druga sprawa, podnosimy ciągnik do góry. Ja sobie zawsze tutaj zabezpieczam z jednej strony i z drugiej, żeby traktor ani do przodu, ani do tyłu nie poleciał. No i podnosimy. Próbujemy. Mam nadzieję, że ten podnośnik da radę. Oho. Jednak nie. Dobra, jakoś to podniosłem. Zobaczcie na czym. Na zwykłym takim lewarku samochodowym. Bo ten strasznie się wyginał na jedną stronę i cały czas mi zeskakiwał. Tak to właśnie wygląda. Tutaj w jednym miejscu podparte podnośnikiem i tu w trzecim. I się powinno trzymać. To już jest luźne. O, kręci się. Teraz spuszczamy powietrze takim czymś. Takie specjalistyczne urządzenie. I odkręcamy wentyl. I spuszczamy całe powietrze. Dobra, powietrze już prawie zeszło. Teraz bierzemy sobie takie kliny i musimy odbić oponę od felgi. Więc dajemy tutaj i powolutku po centymetrze musimy to wszystko odbić ładnie. Zobacz, już prawie zeszło. Nie było tak źle. Dobra. Opona już nam zeszła. Teraz bierzemy łapki. No i próbujemy już ściągnąć. Nie wiem, czy to będzie takie proste. Tak. Dół pobijamy, odpychamy tam do środka. Dół przyciskamy nogą i górę podważamy. Pewnie to widać. Dobra. No i próbujemy ściągać. Mam nadzieję, że to fajnie pójdzie. Dużo się nie namęczę. I po kawałeczku ściągamy. Coś tam idzie. O. Dobra, już jest nasza. Poszło. No, musimy sobie wciągnąć. Dobra. Mamy ją. No, samemu troszkę ciężko ściągać, ale jakoś daje radę. Tylko uwaga, żeby dętki nie przyszczypnąć, żeby dziury nie zrobić. O. Właśnie po zrzuceniu opony najlepiej sprawdzić dętkę, napompować, czy powietrze nie schodzi. Bo jak nie sprawdzimy, założymy drugą oponę i się okaże, że jest dziura i jeszcze raz trzeba wszystko zrzucać. Więc trzeba o tym pamiętać. Teraz bierzemy klin i młotek i musimy z drugiej strony tak samo tutaj odbić tą oponę. Poszło. No i ściągamy dalej. Teraz chyba będzie najgorsze.
wbicie i ściągnięcie w tą stronę to jest bajka. Teraz jest najgorsze właśnie ściągnąć z tej strony. Lepiej sobie wyciągnąć dętkę. Oby to fajnie poszło. To jest właśnie słaby dostęp strasznie. Do tego. Może jakimś cudem dam radę. Mam taką nadzieję, że to pójdzie do dołu. Jak nie, to się zdenerwuję. Młota, bez młota to nie robota. Troszkę walki było, ale już odbiłem. Teraz zapieram się tutaj o oponę i właśnie tak trzeba pobijać tutaj. Dobra, poszła. Padaj na ziemię. Kurczę, to na dole jeszcze blokuje. Dałem radę. Jak już mam oponę ściągniętą, to od razu pomaluję ten cały błotnik tutaj, bo przedtem nie miałem dostępu. Farba przygotowana, no i maluję. No i malujemy, o. To już ładnie wygląda. Ładnie, po majstrowemu, jak bądź, byle jak. Tutaj ma taką starą wannę z wodą. No i zanurzamy. Oj, ciężko będzie zanurzyć jedną ręką. Zanurzamy i patrzymy, skąd ucieka powietrze. Dętkę sprawdziłem, jest dobre, nigdzie powietrze nie ucieka. Zobaczcie, tutaj butniczek pomalowany, ładnie świeci się. Montujemy tą oto oponę. Dobra, próbujemy. Strzałka w tą stronę. Jest dobrze ustawiona. No i próbujemy ją założyć. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może sobie zawiesimy górę. O. Rzucimy sobie górę. I teraz młoteczkiem delikatnie będę sobie jakoś to może wam pokażę. Zapieramy nogami od dołu i młoteczkiem no i mamy ją. Zobaczcie. Teraz będziemy zakładać dętkę. No i powiem wam, że u mnie biorą chyba z 200 albo 300 zł za zmianę opony w traktorze. I wiecie, trzeba tu wszystko odkręcić, zrzucić całe koło, zawieźć to, no i stracić pieniądze. A tutaj jakieś 1,5 godzinki i sam wszystko zrobię. No tak to jest na wsi, że trzeba wszystko umieć. Niestety. Dobra, zakładamy dętkę. Jak ona ma iść? Chyba tak. Wkładamy wentyl. Teraz musimy zakręcić zabezpieczenie, żeby na ten wentyl nie uciekł do środka i będziemy zakładać oponę. No i zakładamy. Powinno to w miarę pójść fajnie. Czy to tak fajnie pójdzie, to ja nie wiem. I teraz właśnie najgorzej trzeba uważać, żeby dętki nie uszkodzić przy zakładaniu.
zrzucić. O. Dobra, założyłem jakoś. Opona założona. Teraz jeszcze tu wszędzie trzeba wkoło popatrzeć, czy dętka nie wystaje. Trzeba dokładnie przejrzeć. Z drugiej strony tak samo. Patrzymy, czy nigdzie dętka nie wystaje. Bo jak wystaje, to trzeba zrzucić i ją schować. Trzeba oponę zrzucić. Ale jak widać, u mnie dętka jest w oponie, więc pompujemy. Nie wiem, ile się powinno pompować, ale chyba 1 bar, tak mi się wydaje. Chyba wentyl jest urwany. Ale jakim cudem? Właśnie tam gdzieś z boku ucieka, nie wiem skąd to. Ale chyba mi się urwał wentyl. No i co? I trzeba wszystko ściągać i wymieniać dętkę. O nie. No i chyba nie będę musiał wymieniać dętki, bo to po prostu wydobywało się powietrze, które było w feldze i pod dętką, i tutaj właśnie tędy uciekało. No jak teraz słyszę, nic nie ucieka, cisza jest. Więc chyba jest dobrze. Dobra, opuszczam lewarek i jadę. Wymiana opony w 60 zakończona. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.